and this is we call it area C. So we have to move it. אין בעיה על העגלה, אני צריך לבדוק אותה ונפתח. Do Palestyny trafiłam przez przypadek. Razem z moją mamą i moim przyjacielem podróżowaliśmy po Bliskim Wschodzie. Zwiedziliśmy Jordanię, Izrael i chcieliśmy na jeden dzień z Jerozolimy pojechać do Betlejem, ale nie wsiedliśmy do autobusu dla turystów, więc nie przejechaliśmy przez główną bramę do Betlejem, tylko znaleźliśmy się pod checkpointem dla Palestyńczyków. Idziemy do checkpointu w Betlejem. Całe Betlejem jest otoczone wysokim murem. Myślę, że w dyskusji o Palestynie ważne jest to, żeby mieć w pamięci mapę tych terenów i to, jak ona się zmieniała na przestrzeni ostatnich 100 lat. Od XVI wieku tereny, na których dzisiaj znajduje się Izrael, Zachodni Brzeg i Strefa Gazy, należały do Imperium Osmańskiego. Po jego upadku i zakończeniu I wojny światowej zarząd nad tymi terenami objęła Wielka Brytania. I rząd Wielkiej Brytanii w 1917 roku wydał deklarację Balfura. Wyraziła ona poparcie dla utworzenia na terytorium palestyńskim żydowskiej siedziby narodowej. I od momentu wydania tej deklaracji zaczął się masowy napływ emigrantów żydowskich właśnie na tereny Palestyny. I myślę, że ważne jest to, żeby pamiętać o tym, że bardzo różny stosunek do Arabów mieli żydowscy emigranci. Mam tutaj cytat przywódcy syjonistycznego, Moshe Smilańskiego, który powiedział tak: nie wolno nam zapominać, że mamy do czynienia z na wpół dzikim ludem, który ma ekstremalnie prymitywne pojęcie o świecie. Po wybuchu II wojny światowej napływ emigrantów żydowskich na tereny Palestyny znacząco się zwiększył i narastał konflikt między Izraelitami i Arabami. I w 1947 roku Zgromadzenie ONZ uchwaliło podział Palestyny na dwie części. Na tereny, które będą należały do Izraela i na tereny, które będą należały do Palestyny. Społeczność arabska nie zgodziła się na te ustalenia i wybuchła pierwsza wojna izraelsko-arabska, która trwała od 1948 roku do 1949 roku. Po jej zakończeniu Izrael powiększył przyznane mu tereny przez ONZ, a reszta Palestyny znalazła się pod wpływem Transjordanii, czyli dzisiejszej Jordanii, i Egiptu. I na tych terenach cały czas wybuchały powstania i zrywy narodowe. W 1967 roku doszło do III wojny izraelsko-arabskiej i po jej zakończeniu Izrael przejął kontrolę militarną nad dzisiejszym Zachodnim Brzegiem i Strefą Gazy. Izrael rozpoczął proces wynaradawiania Palestyńczyków za używanie flagi palestyńskiej albo kolorów flagi palestyńskiej groziły areszty i więzienia. I wtedy na przykład narodził się symbol arbuza. Arbuz ma te same kolory co flaga palestyńska i stał się symbolem i metaforą walki o tożsamość narodową i wolność. W 1987 roku wybuchło kolejne powstanie Palestyńczyków, znane inaczej jako Wojna Kamieni, ponieważ media dookoła całego świata obiegły zdjęcia młodych Palestyńczyków, którzy wychodzili z kamieniami naprzeciw uzbrojonej po zęby izraelskiej armii. W 1993 roku doszło do porozumienia w Oslo, które było wzajemnym uznaniem się państwa Izrael i Organizacji Wyzwolenia Palestyny
Jest to podstawa prawna istnienia autonomii palestyńskiej. Izrael rozpoczął wycofywanie swoich wojsk z zachodniego brzegu i z Jericha, a ludzie, którzy doprowadzili do podpisania tego porozumienia, czyli Arafat, palestyński przywódca, Icek Rabin, premier Izraela i Szymon Peres, prezydent Izraela, dostali pokojową Nagrodę Nobla za podpisanie tego porozumienia. Icek Rabin, premier Izraela, kilka lat później został zamordowany przez izraelskiego ekstremistę, a władzę po nim objął w 1996 roku Benjamin Netanyahu. I od tego momentu stosunki palestyńsko-izraelskie stale ulegają pogorszeniu. Na mocy porozumienia w Oslo z 1993 roku Palestynę podzielono na zachodni brzeg i strefę Gazy. I do 2007 roku władzę faktyczną nad strefą Gazy sprawowała autonomia palestyńska, a potem kontrolę nad tymi terenami przejął Hamas. Ja byłam na zachodnim brzegu w 2022 roku i będę mówiła tylko o zachodnim brzegu. Palestynę, zachodni brzeg, podzielono na 3 strefy. Strefę A, strefę B i strefę C. I tylko strefa A, która stanowi 18% tych terenów, jest w pełni kontrolowana przez rząd palestyński. Natomiast strefa B, która stanowi 22% tych terenów, jest pod częściową kontrolą palestyńską i pod kontrolą militarną Izraela. Natomiast strefa C, która zajmuje ponad 60% terenów zachodniego brzegu, jest pod całkowitą militarną i rządową kontrolą Izraela. Tworzy to archipelag niegraniczących ze sobą małych palestyńskich wysepek. Na tych samych terenach mieszkają izraelscy osadnicy i Palestyńczycy, ale Palestyńczycy są traktowani jako ludzie gorszej kategorii. Mają zupełnie inne prawa niż izraelscy osadnicy. Nie mają zapewnionych podstawowych praw człowieka, mają ograniczenia w możliwości poruszania się, są regularnie wysiedlani, ogranicza się im dostęp do wody, nie mogą wyrażać swojego zdania, nie mogą się gromadzić. No i tereny palestyńskie z roku na rok stale się zmniejszają. Osadnicy przejmują tereny, które należą do Palestyny i poszerzają obszary kontrolowane przez Izrael. I można świetnie zobaczyć, jak to wygląda w praktyce w oscarowym filmie No Other Land. Nie chcemy innej ziemi. Zgromadzenie ONZ wydało raport, że praktyki osadnicze Izraela są rażącym naruszeniem 4. konwencji genewskiej. Mocarstwo okupacyjne nie może dokonywać deportacji lub przesiedlenia części własnej ludności na terytorium przez nie okupowane. Osadnicy izraelscy wierzą w ideę, wierzą, że te ziemie są przepisane im przez Boga i z tym ciężko dyskutować. A państwo Izrael daje osadnikom izraelskim bardzo duże korzyści finansowe za osiedlanie się na terytoriach palestyńskich. Mają obniżane podatki, nie muszą płacić za edukację dzieci w szkołach, a Palestyńczycy są stale wysiedlani, pozbawiani swoich domów i pozbawiani podstawowych praw człowieka. W 2002 roku rząd Izraela rozpoczął budowę muru wokół terytoriów palestyńskich. W tej chwili mur ma ponad 700 km długości, dzieli Palestynę na fragmenty, które nie mają ze sobą bezpośredniego kontaktu i między poszczególnymi otoczonymi murem wysepkami jest ponad 800 checkpointów kontrolowanych przez izraelski rząd. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze nazwał konstrukcję murem apartheidu, określił ją jako sprzeczną z prawem międzynarodowym i nakazał jego wyburzenie. ONZ to potwierdził, a rząd Izraela
mur rozbudował i stale rozbudowuje. Po przejściu przez checkpoint szliśmy wzdłuż muru, na którym opisane były historie ludzi, którym ta konstrukcja odebrała szansę na normalne życie. Mamy ciocię, która mieszka za murem po stronie Jeruzalem. Zanim wybudowali mur, odwiedzaliśmy ją cały czas, ale teraz możemy wejść tylko jeżeli mamy pozwolenie. Być może tylko na święta. Zazwyczaj dają pozwolenie mi, a mężowi już nie. Albo na odwrót. Chcielibyśmy pójść jako rodzina, czuć się wolni. Chcielibyśmy pójść i zobaczyć morze, na przykład. Dzieci pytają się mnie: mamo, chcemy wyjść, chcemy się pobawić. Dlaczego nie możemy? Mówię im, że nie możemy, dlatego że mieszkamy w więzieniu. I że nie mamy pozwolenia, żeby z niego wychodzić, żeby je opuszczać. Nie możemy wyjść, dlatego że jesteśmy kontrolowani przez Izrael. Mówię im to, dlatego że uważam, że muszą to wiedzieć. Mira z Betlejem. Podeszła przed chwilą do nas kobieta i powiedziała, że to jest właśnie nasza historia. And that's the day when the children went to school. They went to school early morning. They came back, find themselves buried them alive in a big tomb because of racist tomb. That's the gate of racist tomb. Then they built another wall across the street where my uncle lives, so we cannot see them anymore. And they moved the military army camp. This is from above, my house from above, and there were military camp here. The Israelis, and they moved it and make it parking lot. This is our aunt's land. And this is the way how they put the wall in this area. We could get it before they covered the satellite. So that's Jerusalem here. No, it's like this, sorry. That's Jerusalem, here where you are. Here our father lives. So they put the border between the father and the son. And we cannot see them unless we can get as Christians a feast permission. Dom Claire znajdował się kiedyś przy głównej ulicy, a dziś z 3 stron otoczony jest murem. I tego dnia spotkaliśmy panią, która prowadziła mały sklepik z palestyńskimi pamiątkami i opowiedziała nam taką historię. Moja kuzynka brała ślub w Ramallach. Między Betlejem a Ramallach jest około 28 km, 30 minut jazdy samochodem. Ceremonia zaplanowana była na 16. Wiedzieliśmy, że musimy wyjechać zdecydowanie wcześniej. Na tym odcinku Palestyńczycy mają do pokonania checkpointy. Musieliśmy wcześniej ubiegać się o pozwolenie na ten przejazd od rządu izraelskiego. Wiedzieliśmy, że kolejki na granicy bywają długie, więc z domu wyjechaliśmy o 11:30. Jednak tego dnia armia izraelska zamknęła bramki. Staliśmy przez wiele godzin bez wody, jedzenia, toalety. Dotarliśmy na miejsce po 20:00. Droga, którą powinniśmy jechać mniej niż 30 minut, zajęła nam 9 godzin. Rodzina czekała na nas w kościele, ale część starszych jej członków nie miała siły dłużej czekać i wróciła do swoich domów. Tego dnia spotkaliśmy też pana, który miał około 50 lat i tworzył ceramikę i opowiedział nam taką historię. Wiesz, ostatni raz w Jeruzalem, czyli 15 minut
drogi od Betlejem byłem 15 lat temu. Moja ojczyzna, moje miasto. Bardzo chciałem je jeszcze raz zobaczyć. Wielokrotnie starałem się o wizę, bezskutecznie. Wymyśliłem, że zgłoszę silne problemy z żołądkiem i może dadzą mi pozwolenie na wizytę w szpitalu. Dostałem pozwolenie na 24 godziny. Wielka wyprawa. Pierwszy raz za murami od 15 lat. Pojechałem na Stare Miasto. Chciałem pójść do meczetu Al-Aksy, przejść się po uliczkach, zobaczyć ludzi, wypić kawę. Tylko jak wszedłem na Stare Miasto, podszedł do mnie żołnierz. Kazał mi się legitymować. Zapytał się, co robię na Starym Mieście, skoro mam pozwolenie tylko na szpital. Musiałem natychmiast wracać do Betlejem. Pewnie już nigdy w życiu nie zobaczę Jeruzalem. Człowiek, który mieszka 15 kilometrów od Jeruzalem i przed budową muru był tam codziennie, bo jego praca znajdowała się w Jeruzalem. No właśnie, praca poza murami. Palestyńczycy, żeby mieć szansę na wyższe zarobki, starają się o pracę poza murami, o pracę w Izraelu. Ale żeby taką pracę móc dostać, trzeba najpierw zdobyć wizę pracowniczą. Załatwianiem wiz pracowniczych zajmują się specjalne firmy, które pobierają gigantyczne miesięczne opłaty za takie wizy. Potrafią one sięgać nawet $700 za miesiąc. I żeby to się opłacało Palestyńczykom, podejmują oni bardzo często 2 prace, pracują wiele godzin dziennie i w większości nie mają ubezpieczeń zdrowotnych, więc jeżeli coś im się stanie, to nikt się nie zajmie ich zdrowiem. No i żeby zdążyć rano do pracy i przejść przez checkpoint, muszą wstawać o 4, 5 rano i zaproponowali nam Palestyńczycy, żebyśmy wstali o 4 rano i zobaczyli, jak wygląda przejście graniczne, jak wygląda checkpoint i ludzie, którzy próbują przez niego przejść i zdążyć na rano do pracy. Po 7 października 2023 roku rząd Izraela przestał wydawać wizy pracownicze i w tej chwili szansę na pracę w Izraelu ma głównie służba medyczna, biała służba. Wychodzą żołnierze, to mają tutaj ustawione bloczki, za którymi mogą się schować i strzelać. Kamera. Tutaj jest narysowany mur, jak przebiega. Tutaj się znajduje izraelska szkoła ortodoksyjna i synagoga i parking. Dlatego ta granica została przydzielona do Izraela.
see the biggest one is in the south. This one is the second biggest. Przed postawieniem muru to była główna ulica, stąd mamy dwie stacje. One jeszcze cały czas funkcjonują, ale sklepiki, które były przy głównej ulicy, wszystkie upadły i są zamknięte w tej chwili. A tutaj mamy widok na ścianę. This look how detailed this one. Jedna kamera. W Betlejem znajduje się Grota Narodzenia Pańskiego, miejsce, w którym narodził się Chrystus. Z Betlejem pojechaliśmy do Hebronu. Żeby się do niego dostać, musieliśmy przejść przez kilka checkpointów, a samo miasto podzielone jest na dwie części. Na strefę H1 pod kontrolą palestyńską i strefę H2 pod kontrolą izraelską. Ta ulica należy do Palestyńczyków, ale żeby dostać się do dalszej części miasta, trzeba przejść przez izraelski checkpoint. لما انت بتحسبك كل يوم تكافى انت جيت اسكت انت جيت اسكت انا مدبر لك انت مدبر حسبينك كل يوم يا عمي אין בעיה על העגלה, אני צריך לבדוק אותם ונפתח. בסדר. בסדר? לא לצעוד. W Hebronie znajduje się budynek, który jest miejscem świętym i dla muzułmanów, i dla Żydów. I został on podzielony na dwie części. Na meczet Ibrahima i na synagogę. A tutaj jest właśnie punkt kontrolny do meczetu. Muzułmanie, żeby wejść do meczetu, muszą przejść przez izraelski checkpoint. Żeby tu wejść do Starego Miasta, musimy przejść przez jeden punkt kontrolny, a później przez drugi, który prowadzi na teren meczetu. Ludzi, którzy są stąd, pytają się o dowody osobiste. Nas się tylko pytali, skąd jesteśmy, po co tutaj przyjechaliśmy. Punkty kontrolne są dwa, żeby dojść do meczetu i obydwa kontrolowane przez wojsko Izraela. W 1994 roku na terenie meczetu Ibrahima doszło do ogromnej tragedii. Był to 15 dzień Ramadanu i żydowskie święto Purim. W budynku znajdowało się 800 osób, które się modliło, a do środka wszedł żydowski osadnik, Goldstein z Brooklynu. Pracował on jako medyk i wszedł do meczetu z karabinem maszynowym i zaczął strzelać do ludzi. Zabił 29 osób, a ponad 120 ranił. Został spacyfikowany i zabity na miejscu przez ludzi znajdujących się w meczecie. A jego grób do dzisiaj jest miejscem pielgrzymek dla ekstremistycznych osadników żydowskich. This market, it was the main industrial zone, and it was the main also historical area. Old city here, old city here, and people are forbidden even to go to their houses because Israeli settlers, they live here, and they are extremist people. And now people are not allowed to use the street anymore. Okay, so we call it Shuhada Street. So this is ghost zone, yes? Ghost Okay. zone. But for you can walk safely. You can walk in the street, okay? Jesteśmy teraz na Grave Road. Ponieważ Izrael nie pozwala chodzić ulicą, ludzie muszą przemieszczać się z jednego punktu do drugiego przez cmentarz.
Jesteśmy w militarnej sferze C. Been traumatized by Israeli settlers and soldiers. So for us, we cannot go more than this area. It's military zone, and this is we call it area C. So we have to go back and continue the other side. Just come. What is it? Let's go. Chyba do końca życia nie zapomnę 7-letniego chłopca, który wyszedł ze szkoły i żeby przejść do domu musiał pokonać izraelski checkpoint. I na tym checkpoincie wyszedł do niego izraelski żołnierz z karabinem maszynowym i z jakiegoś powodu nie chciał go przepuścić do domu. I cała ta sytuacja trwała kilkanaście minut. Ten 7-letni chłopiec płakał. I po kilkunastu minutach pojawiła się jego mama, która zaczęła rozmawiać z izraelskim żołnierzem, który był niewiele starszy ode mnie, może miał 25, może 30 lat. I no jak ta mama się pojawiła, to ten żołnierz przepuścił to rozpłakane dziecko do domu. Nie wpuścili go. An example of the life. Tego dnia spotkaliśmy założyciela ośrodka wolontaryjnego na terenie Hebronu i powiedział nam tak: dzieci z naszej strefy są przebadane przez psychologów z całego świata. Większość z nich to dzieci posttraumatyczne. Każdego dnia na szlaku dom, szkoła, dom muszą przejść przez checkpointy. Niejednokrotnie żołnierze zatrzymują ich i nie pozwalają im iść do szkoły. Każą im się rozbierać, zdejmować buty, bawią się ich przerażeniem, poniżają. Czasem żołnierze wpadają do klas, przesłuchują nauczycieli, zatrzymują na przesłuchania rodziców. Generuje to brak poczucia bezpieczeństwa w miejscu edukacji, w domu. Dzieci wyrastają w bardzo złym środowisku, doświadczają nieodwracalnych zmian w psychice, stają się agresywne. Because they grow up in bad environment, aggressive. You know. خلاص تعال يا ولد خلاص يلا يلا حبيبي اطلع برا يلا اطلع من هون بسرعه عشان في مشاكل. Między ulicami chodzą żołnierze z ostrą bronią, jeżdżą czołgi i wozy pancerne. Rodzicom doradza się ucieczkę z tego miejsca. Ale gdzie? Opowiedział nam też, że kilka dni przed naszym przyjazdem do Hebronu przy checkpoincie zginął kilkunastoletni chłopiec, który stanął przed checkpointem i zaczął rzucać w siatkę kamieniami. I żołnierz, który był za siatką, wyciągnął karabin maszynowy i go rozstrzelał. W więzieniach izraelskich znajduje się dużo dzieci palestyńskich. W ogóle w 2016 roku rząd Izraela zmienił przepisy i mają prawo być sądzone i osadzane w więzieniu 12-letnie dzieci. Wcześniej ten próg wiekowy to było 14 lat, ale większość przestępstw, za jakie te dzieci znajdują się w więzieniach, to jest właśnie rzucanie kamieniami w checkpointy. Wiele palestyńskich dzieci przetrzymywanych w izraelskich więzieniach znajduje się tam, nie usłyszawszy nawet zarzutów. Ogranicza im się kontakty z rodzicami. Przetrzymywane są w niekiedy bardzo złych warunkach i czasem nawet nie mają prawa wykonania telefonu do swoich rodziców. Okay guys, this is the military zone. In the middle there is a checkpoint. Checkpoints everywhere. Borders, electronic gates, military zones. And here Palestinians are forbidden to go here. Israeli government control it. Tu mieszkają Palestyńczycy, a tutaj Izraelici.
They confiscated these lands recently. It was Palestinian lands. Please like this. Przechodzimy przez checkpoint. Z Hebronu pojechaliśmy do Ramallah. Jest to miasto marzenie. Marzenie wielu Palestyńczyków, żeby tam mieszkać. I poszliśmy tam na obiad do restauracji, zjedliśmy go i po posiłku przyszedł do nas właściciel restauracji i powiedział, że dzisiaj nie płacimy za jedzenie. I my się go pytamy, dlaczego? A on nam powiedział, że dziękuję, że przyjechaliśmy do Palestyny, dziękuję, że przyjechaliśmy na zachodni brzeg i możemy zobaczyć, jak wygląda rzeczywistość Palestyńczyków. I że on jest właścicielem tej restauracji i dzisiaj decyduje, że jesteśmy jego gośćmi i nie płacimy za posiłek. Oczywiście, że zostawiliśmy mu pieniądze, ale pierwszy raz w życiu spotkałam się z taką sytuacją. Po Ramallah wróciliśmy do Betlejem i stamtąd pojechaliśmy do obozu dla palestyńskich przesiedleńców. A to jest kontrolowane przez Izrael. Izrael. Byliśmy w tym obozie 1,5 godziny i jak z niego wyszliśmy, musieliśmy przejść przez checkpoint i staliśmy na ulicy, czekając na autobus. A za nami znajdowała się wieża, w której znajdowali się izraelscy żołnierze. I pierwszy raz w życiu przeżyłam taką sytuację i ona jest dla mnie absolutnie traumatyczna, bo z tej wieży wyglądał izraelski żołnierz, który z karabinu maszynowego celował w nas i trzymał palec na spuście. I ja nie wiedziałam, czy lepiej będzie, jak będę stała w miejscu i nie będę się ruszała, czy powinnam może zejść z celownika, ale może jak się ruszę, to może on wystrzeli. Byłam w tak ogromnym stresie i to trwało kilkanaście minut do momentu, kiedy nie przyjechał autobus i do momentu, kiedy nie wsiedliśmy do autobusu. W Betlejem znajduje się hotel Banksiego. W budynku mieści się muzeum z historią Palestyny i można też tam wynająć pokój na noc. A sam Banksy o tym hotelu mówi, że jest to hotel z najgorszym widokiem na świecie. Gdzie my mamy, słuchajcie, W tym boksie jest telewizor. Tutaj mają projektor i grają w jakieś gry i można oglądać filmy z hotelu. Żeby wyjechać z zachodniego brzegu, Betlejem, do Izraela, musieliśmy przejść przez checkpoint. Na miejscu okazało się, że jest on zamknięty
i pytaliśmy się ludzi, którzy razem z nami stali w kolejce, czy wiadomo, kiedy on się otworzy. No i Palestyńczycy nam powiedzieli, że to zależy. Może się otworzyć za 15 minut, za godzinę, może się otworzyć jutro. Zależy to od dobrej woli izraelskich żołnierzy. I przechodząc przez bramki i kontrolę izraelską, dostaliśmy niesamowicie dużo pytań. Czemu pojechaliśmy na zachodni brzeg? Czemu byliśmy tam tak długo? W jakich byliśmy miastach? I było to stresujące. Więc nie wyobrażam sobie, jakie to musi być przeżycie dla Palestyńczyków. Przejście przez ten checkpoint jest bardzo upokarzającym procesem. Czekaliśmy z 15 minut przy bramkach. Okej. Ale powiedzieli nam Palestyńczycy, że możemy czekać godzinę, możemy czekać 2, że w zasadzie nigdy nie wiadomo, że jak będą chcieli, to mogą też nas przetrzymać całą noc, bo zdarza się to niejednokrotnie, że po prostu bramek nie otwierają, a przejście powinno być czynne 24 godziny na dobę. Później trzymali nas za kolejnymi bramkami, a później przyszedł proces sprawdzania paszportu, który też trwał jakiś czas i ludzie w moim wieku, którzy tam są jako żołnierze, oglądali paszport w lewo i w prawo, gadali między sobą, czytali moje nazwisko. Moje nazwisko jest śmieszne, więc się śmiali między sobą. Dokuczali mi, pozwalali mojej mamie przejść, później kazali jej się cofać i jeszcze raz dawać paszport. Nie jesteśmy, jesteśmy w checkpoincie, ale nigdy jeszcze na żadnej granicy nie spotkało mnie takie poniżenie. Mnie jako Europejkę, a co dopiero ludzi z Palestyny. ONZ wydał raport o tym, że Izrael dopuszcza się ludobójstwa w strefie Gazy. Human Rights apeluje o pociągnięcie do odpowiedzialności rząd Izraela za apartheid. Apartheid. Ideologia oparta na przekonaniu o wyższości rasy białej, która dyskryminuje i prześladuje inną grupę rasową. Palestyńczycy nie mają zapewnionych podstawowych praw człowieka. Rządzący nie reagują radykalnie na sytuację w Palestynie. Media podają szczątkowe informacje i myślę, że naszym obowiązkiem jako ludzi jest wywierać presję i mówić o Palestynie.